Po szalonych dniach w Tokio, na torze Motegi, na Tokyo Game Show, czas na coś zupełnie innego. Ruszam z Max Cube, tym razem kierunek południe, półwysep Izu. Ale po drodze zatrzymamy się w świątyni Inari. Bardzo mała świątynia, 5 minut jazdy, no to wypadałoby zajrzeć. Coś pięknego. Taka stara kapliczka, budowana w 1820 roku. Ale no wygląda to przebosko. W ogóle w okolicy są domy. Taka pani mnie zaczepiła, zapytała się. Oczywiście po japońsku, ja kompletnie nic nie w nos. Ale wygląda to po prostu wow. W szczególności te posążki. I nikogo tu nie ma. Totalnie nikogo tutaj nie ma. Powiem wam, że czuć niesamowity klimat tutaj. W szczególności jak patrzy się na te miejsca kultu. Jest wow. No muszę o to dbać. 1820 rok to nie w kaszę dmuchał. Bardzo dużo czasu minęło i wszystko tu jest naprawdę pięknie zadbane. Powinienem sobie to przetłumaczyć, poczytać o historii tego miejsca. Już to zrobiłem. Czat bardzo dużo mi pomógł w takich sytuacjach. ChatGPT pozwala rzeczywiście zrozumieć, gdzie jesteś. Się chyba bije w dzwon. Niesamowite miejsce. Naprawdę, jak jestem tam, byłem tam, to czułem takie, kurde, takie wow, taki mega spokój. Niesamowite. Jeszcze normalnie na wsi, nie? Tak po prostu poza szlakami. Piękna, mała kapliczka, piękna. Słuchajcie, jedziemy do Izu na południe od Tokio. 4 godziny jeszcze jazdy. Jedziemy do kaplicy, właściwie do świątyni. Do 16 jest czynne. Powinniśmy tam być z postojami, myślę, jakieś za 5 godzin. 5,5, coś takiego. 5,5 godziny na tym małym pryczku. Zobaczymy jak pójdzie kręgosłup. Okej, lecimy, pa. Autostrady w Japonii to zupełnie inna bajka. Wszystko działa całkiem nieźle. Nie jest tak tanio, ale tragedii również nie ma. Za to organizacja i kultura jazdy wzór. Po drodze krótki postój i pierwsze wrażenie, tirów jest tutaj totalnie masa. I to takich, że wygląda to trochę jak konwój międzyplanetarny. Tiry, jak nie musisz jechać, to nie jedź. Lepiej jechać gdzieś tam poboczem, ale jak musisz się szybko przetransportować, no to wiadomo, nie? Ale tir na tirze. Nie, i na każdej linii. Nie ma jak czasami wyprzedzić, bo jedzie taki 100, 110 po prawej stronie i nara. Czy 120 to jest maksymalna prędkość. Tak już jest, no. Przynajmniej są czyste i ładne i można sobie pooglądać. Kolejne kilometry mijają w rytmie tuneli. Setki metrów w skałach, idealnie oświetlonych. No, czystych, żadnych graffiti, żadnych dziur i tylko echo silnika odbija się od ścian. Na trasie mija mnie Subaru z rajdową duszą i motocykl Kawasaki 1000 i widać, że chłop też jedzie w góry. I w końcu jest półwysep Izu. Drogi zaczynają się wić, a krajobraz no jak z pocztówki. Góry, zieleń, ocean po lewej, skały po prawej. W końcu czuć, że Japonia to kraj kontrastów. Z metropolii do natury no w kilka godzin. Po drodze podjadę jeszcze zobaczyć świątynię Shuzenji, położoną nad rzeką Katsura w samym sercu Izu. Chłopaki za nami, nasi koledzy chyba też pojadą.
Świątynia Shuzenji to jedno z najstarszych miejsc buddyjskich na półwyspie Izu. Została założona ponad 1200 lat temu, około roku 807, przez mnicha Kobo Daishi, znanego też jako Kukai, jednego z największych nauczycieli buddyzmu w Japonii. Legenda mówi, że to właśnie tutaj z gorącego źródła wypłynęła woda o uzdrawiających właściwościach, a z czasem wokół świątyni powstała cała uzdrowiskowa miejscowość Shuzenji Onsen. Dziś to spokojne, urokliwe miejsce z bambusowym lasem, rzeką Katsura i czerwonym mostem, które zachowało ducha dawnych czasów. Idealne, żeby po prostu się zatrzymać i odetchnąć. Po południu docieram do ryokanu. Tradycyjny japoński dom gościnny. W środku bambus, drewno, zapach tatami i absolutna cisza. Pierwsze wrażenie? Jakby ktoś nacisnął pauzę w życiu. Ohayo gozaimasu. Zauważyłem, że w tej lokalizacji jest bardzo dużo, strasznie dużo zoo. Zoo dla gadów, zoo ogólne, zoo jakieś tam jest. Wszędzie dookoła na tym półwyspie. Półwysp jest przepiękny. Hakone w ogóle, jak wjechałem w Hakone, to wow. To takie bardzo turystyczne, ale zalesione i piękne miejsce. To jest zestaw do parzenia herbaty. Pokażę wam, jak tu jest. Oświecę tylko, dajcie mi chwilę. O, mamy światło. Może tak dalej kamerę dam. Tu oświecimy. Jest toaleta. Ale toaleta jest super, bo jak spuszczacie wodę, tu się leje woda i możecie omyć sobie ręce przy okazji. Bardzo fajny patent. Naprawdę mega dobry patent. Fajnie jakby w Polsce coś takiego było, nie? Okej, no i łazienka. Ta łazienka jest taka bardzo spoko. Oczywiście kapciuszki są wszędzie, do każdego miejsca osobne. Tutaj mam swoje rzeczy, ale tutaj jest, możecie się kąpać i tu, i tu. A co jest super, to ta woda pochodzi ze źródeł, tutaj też. Yukata w koszyku, a w tle szum wody. Ten kompleks to mały świat sam w sobie. Onsen, ogród, restauracja i śniadanie serwowane w rytuale. Japońska gościnność w pełnej formie. To jest japońskie śniadanie. Myślicie, że wiem, co mam z tym zrobić? Nie mam zielonego pojęcia, ale mniej więcej mi powiedzieli, więc będę tutaj testował. To jest zupa, a bardzo fajna, już mi się tutaj przygrzewa. O, już tam. Myślę, że będę mógł ją spożyć bez problemu. Tam jest herbatka, a tył... O, szumi piękny wiatr. Właściwie rzeka. Ale siedzi się w miarę jeszcze spoko. Nie zwracają uwagi na etykietę też tak bardzo, ale... no wszystko musi być idealnie. Klapki. Okej, mamy tu zieloną herbatę. 2 łyżeczki tutaj, zalewamy wodą, która jest tu. I w sumie mamy zieloną herbatę gotową. Ruszamy dalej, w stronę południowej części półwyspu. Na trasie mam 2 miejsca, które koniecznie chciałem odwiedzić. Zoo i wybrzeże. To nie jest zwykłe zoo. Tutaj można podejść, dotknąć, a nawet nakarmić zwierzęta. To ja. Boże, jakie słodkie. Pawie, lisy, żyrafy, kapibary. O, szef ma masaż prywatny. Bobry, sarny, wszystko w otoczeniu lasu i wodospadów. Japończycy mają talent do tworzenia miejsc, gdzie człowiek naprawdę się uspokaja. No nie, to nie jest jedzonko, sorry. Super w tym parku jest to, że te wszystkie zwierzęta są bardzo blisko ciebie. Tak totalnie blisko, nie? Idziesz sobie do ścieżką, jakaś katkunia, tam nie wiem co, tu też. I nikt nikomu sobie nie przeszkadza, nie?
Uważaj. Biała furia. Ja się jej boję. No i te kapibary. Totalny chill. Patrzysz na nie i masz wrażenie, że wiesz już wszystko o zen. Sobie tym nie Your camera. Z zoo ruszamy na sam koniec półwyspu. Wspaniałe zoo, naprawdę przecudowne zoo. Mega. Z tej grani widać, jak Morze Filipińskie spotyka się z Oceanem Spokojnym. Niby jedno, a jednak dwa światy. Wiatr, fale i to uczucie, że jesteś na krańcu Japonii. No dzisiaj jest naprawdę piękna pogoda pod względem klimatu tutaj, ale ma padać wszędzie praktycznie, już pada. Więc mam nadzieję, że nie będzie jakiegoś totalnego opadu, ale mamy przeciwdeszczowe, więc no cóż, zobaczymy. Piękna aura. Okej, drugie śniadanie mamy, jak widzicie. Jest japoński omlet, właściwie to są dodatki do ryżu, może tak. Rybka i tu mamy ryż, no i zieloną herbatę, którą trzeba sobie zaparzyć. No i tutaj jest zupka na rozgrzanie, która się tutaj będzie przez jakiś czas gotować. Takie pierwsze wrażenie po śniadaniu to jest straszna różnorodność. Wasabi, przyprawy, sos sojowy, świetna, naprawdę mega fajna zielona herbata, którą sam sobie zaparzasz. No powiem, zjadłem i jestem w szoku. Czuję się super lekko i naprawdę mega dobre. A propos japońskiej gościnności, wszystko jest ok, chociaż niektóre zasady są naprawdę nie do złamania. W momencie, kiedy wylogujecie się z hotelu, to lobby dla was już jest niedostępne. Nieważne czy pada, czy wali śniegiem, no musisz opuścić hotel. Są zasady, szanuję. Następnego dnia pogoda postanowiła przypomnieć, że to w końcu wyspa. Deszcz leje jak z wiadra, więc zakładam przeciwdeszczowe wdzianko i ruszam w podróż. Szybka w kasku paruje, rękawice prawie mokre, ale widoki no niesamowite. Japonia w deszczu też ma swój klimat, bardziej melancholijny, ale równie piękny. Po południu dotarłem do hotelu kontenerowego. Bardzo sobie cenię ten rodzaj, nawet bym powiedział, wygody. Jest to proste i skuteczne, jeżeli chcesz po prostu przenocować jedną noc. Powiem wam, że w tych kontenerach naprawdę bardzo dużo ludzi śpi i się nie dziwię, bo są mega przyjemne i są w miarę tanie, tam 240 zł za noc. Nie jest dramat tutaj w tych okolicach. No wygląda to bosko. Fajnie się spało, nawet dobrze. Tylko troszkę gorzej był wyciszony ten kontener niż poprzedni, ale całkiem fajnie. Teraz jedziemy do Takeda Shrine, bardzo kultowe miejsce. O 9:30 otwierają muzeum. Tam w środku są naprawdę takie mega stare stafy. A zresztą co wam będę mówił, pokażę wam. Z rana ruszam dalej, do Kofu w prefekturze Yamanashi. To miasto znane z historii rodu Takeda, jednej z najpotężniejszych rodzin samurajskich w Japonii.
Kotyły na dachu. Dobra. Ale mam czyste buty, normalnie po tym deszczu są super wyględzone. Patrzcie, jak to po prostu bajkowo wygląda, nie? Jak cicho. Jest 9 rano. Idziemy do świątyni Takeda, rodu Takeda, tam jest chyba znak nawet. Pierwszy przystanek Takeda Jinja. Świątynia zbudowana w 1919 roku na miejscu dawnej rezydencji legendarnego generała Takeda Shingen. Otoczona starymi drzewami, z charakterystycznym mostkiem i bramami torii, od razu robi wrażenie. Czuć spokój, historię i tę ich duchową energię Kami no Chikara. Nie wierzę własnym oczom, jak oni mają bogatą kulturę w ogóle, jak to wszystko zostało niesamowicie zachowane. Czy ulicy mają tego typu pomniki, nie wiem jak to w ogóle nazwać. Muszę się więcej dowiedzieć na temat Japonii. Same muzeum było warte po obejrzenie, było bardzo małe, ale to co tam w środku jest wow. Nie można było tego nagrywać, ani robić zdjęć, więc no przebosko. Ta rzeczka tutaj pasowuje się idealnie. Okej, ja wracam do Tokio teraz, mam tam wynajęty też parking, ale może po drodze jeszcze zahaczymy o jakąś świątynię, bo widziałem coś niesamowitego po drodze. Chcę to znaleźć i zobaczyć, co to w ogóle było. Tak więc zobaczmy. Zaledwie kilka minut dalej, świątynia Kaizen-Koji. Świątynia buddyjska z XVI wieku. To jedno z najpiękniejszych miejsc, jakie odwiedziłem w Japonii. Ogromna drewniana hala modlitw, sadzawka z koi, a obok podwieszony dzwon Bansho, który rozbrzmiewa głęboko i czysto. Można tu zapalić kadzidła i poczuć, jak wszystko zwalnia. Byłem tam w czwartek rano. Cisza, dosłownie zero ludzi, słychać tylko wiatr, ptaki i echo modlitwy. Czułem zachwyt, spokój, jakąś wewnętrzną zadumę. Każda japońska świątynia jest inna, poświęcona innemu bóstwu, z innym charakterem i klimatem. Ale łączy je jedno: szacunek do historii i natury. Z Kofu wracam do Tokio. Ostatni hotel, ostatnie śniadanie i prawie ostatni dzień w Japonii. Dla mnie to była wyjątkowa podróż. Połączyłem tu wszystko: pasję do motocykli, technologiczną zajawkę, trochę natury, duchowości. Po powrocie zacząłem się uczyć japońskiego. Wiem jedno, wrócę tutaj na 100%. Następnym razem planuję odwiedzić wioskę Ninja. Podobno właściciel bardzo lubi Polaków, a turystów jest tam mniej niż w Kyoto. To jest mega doświadczenie. Czegoś takiego to jeszcze... Ja sobie nawet nie wyobrażałem, że może być tak zajebiście. Jestem totalnie w szoku, że Japonia jest tak piękna. Tyle rzeczy do zobaczenia w niej jest. Inna rzeczywistość, która jest łatwa tak naprawdę w podróżowaniu. Wszędzie są te punkty, wiesz, że można zjeść, można iść do łazienki, nie? W sensie tankowanie też jest mega proste. Przeważnie ci tankują. No kurde. Automaty z jedzeniami. Zamawiasz jedzenie, do automatu kasa i już z kwitkiem do pani ci daje jedzonko. Jedynie co to parkingi są jakieś popieprzone. W trasie to znaleźć parking dla motocykla to trzeba się natrudzić. Więc ja następnym razem jak przyjadę tutaj z Lilią, bo będzie następny raz, za rok pewnie, to chyba samochód jest fajniejszy, we dwoje, nie, i z bagażami. Taki mały samochód, taki jak ten. Wynająć coś takiego i mega, wszędzie są parkingi, wszędzie dosłownie. Więc
Ja pierdzielę, przeżyłem w Tokio, nie? Czy w Tokio, w Japonii. Jak tylko będziecie mieli okazję tu przyjechać, walczyć śmiało. Dobra, mam tu wrzucić, tak? Tak, Rivit wrzuca pieniążka. Teraz bierze tą puszkę. Dokładnie. Trzęsiesz nią, tak losujesz. Bardzo? I no i tutaj jeden z góry, jeden patyczek masz wylosować. Jest. No, zobacz jaki ma numerek. 8,92. 92, dobra, wrzuć go z powrotem. Dobra, okej. Nie, nie, tu jest 92, bo wylosujesz nie, tak, wylosujesz nie swoją wróżbę. No tak, I bierzesz pierwszą z góry. okej. No i teraz easy, no i widzisz. No i to jest twoja wróżba. Ekstra. Nice. Good fortune. No. Always traveling around since your childhood has given a lot of places. It's a good sign to dream of your young horse in spring and dream of swift horse will be a much better sign. Wherever you go, everything can be done as you wish. When an arrow goes straight, you will get a catch. Good luck will come to you from the haven. Your wish will come true. The sick person will get well. The lost article will be found. The person you are waiting for will come soon. Building a new house and a removal are both good. It is good to make a travel. Yeah, exactly. Marriage and employment are both good. Yeah, marriage is Gratuluję, good. gratuluję. Employment is good. Everything is good. Teraz wrzucam z powrotem, tak? Nie, no bierzesz to ze sobą. To jest twoja wróżba i sobie to wsadzasz gdzieś. Szkoda, że będę musiał to pogiąć. Dzięki wielkie za oglądanie, fajnie, że byliście ze mną. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące Japonii, motocykli, hoteli, czegokolwiek, to śmiało pytajcie, odpowiem wam w sekcji komentarzy. Tak więc dziękuję, do zobaczenia w następnym filmie. Hej!